Czosnek i cebulę już szykuję na zimę. No witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Kierkowska. No i sobie teraz jeszcze wezmę nożyczki, poobcinam sobie tutaj te pejsy, ale właściwie można poodrywać. I do koszyczka już na zimę będę sobie moją cebulę szykować. Pięknie deszczyk pada, zdążyłam wyplewić sobie ogródki, więc jestem zachwycona, że pada i mogę teraz sobie właśnie popracować przy innych rzeczach. Już trochę tych produktów na zimę sobie do piwniczki poszykuję. Właśnie też posprzątałam sobie piwniczkę i mogę spokojnie sobie teraz naszykować moją cebulę, czosnek i powiesić w piwniczce. Moi kochani, ja mam jeszcze dużo pracy zaległej w pracowni, bo po tym pożarze, który miałam zimą, nie zdążyłam jeszcze sprzątnąć, poumywać wszystkiego. No i dzisiaj właśnie w taki deszczowy dzień stwierdziłam, że już będę sobie powoli sprzątać tą pracownię przed zimą, bo to naprawdę ludzie nasi często mają tak, że właśnie lipiec i sierpień jest do tego, żeby przygotowywać się do zimy, właśnie żeby zbiory wszystkie do piwniczek chować, robić przetwory. Ja zaraz robię jogurki kiszone, także moi kochani, u mnie cały czas coś się dzieje. No na pewno już niebawem będę też zamawiać drzewo na opał tutaj właśnie do pracowni. Ale pada, no po prostu super deszcz, kocham deszcz. Niech częściej pada, u nas naprawdę mało pada. Jest susza, więc ta cebula też taka malutka mi urosła, no naprawdę, myślałam, że będzie większa, ale mam jeszcze jedną, jeszcze rośnie mi druga, ta późna, biała, więc tą czerwona to będzie to surówek tylko. Więc no właśnie, a z czosnku jestem zadowolona. Więc ja, moi kochani, idę zaraz... Ja, moi kochani, zaraz właśnie coś sobie wynajdę. Chodzi mi strasznie po głowie, ale nie wiem, czy dzisiaj to zrobię. Malowaniem. Chciałabym sobie coś pomalować. Dawno nie malowałam. Chcę pomalować huśtawkę i te drzwi tarasowe. Bo no huśtawka jest już brudna trochę, przed czyszczeniem przeszlifuję i pomaluję i drzwi tarasowe również. Ale sobie zrobię sama. Kupiłam właśnie dwie farby, białą i czarną i pomieszam i będzie taki, wiecie, szary antracyt. Większość tych rzeczy, wszystkich dodatków mam właśnie w tych kolorach, więc sobie po prostu chcę to ujednolicić, żeby nie było takiego chaosu kolorystycznego. No więc tak, nie wiem, czy się przekrzykiwać z tym deszczem. No i moi kochani, kupiłam w Aukcjonie taki
taką farbę Spektrum, czarną i białą. Pomieszałam te dwie farby, puszka na puszkę, bo mi potrzeba zawsze dużo, ale można sobie inne proporcje zrobić, że może być mniejsza jakaś proporcja. No i słuchajcie, zobaczcie, i wyszedł mi taki szary, ładny szary, taki jak mam wszędzie tutaj antracytowy. Parę lat temu jak malowałam ten garnek, bo był drewniany, taki brzydki i właśnie szlifowałam, odnawiałam go i zamówiłam farbę w mieszalni i ona była strasznie droga, strasznie, kilkaset złotych. A takie puszki kosztuje, jedna puszka 39 zł, pomieszałam dwie i zobaczcie, i mam właśnie ten kolor taki właśnie szary i chcę pomalować huśtawkę i drzwi. Pamiętajcie, że jak malujecie cokolwiek, to trzeba tak, albo przeszlifować na przykład huśtawkę, albo odtłuścić na przykład drzwi. Więc ja to dzisiaj robię. Najpierw huśtawkę przeszlifuję sobie, odkurzę i maluję, a drzwi umyję i po prostu odtłuszczę, można benzyną, można z czymś z alkoholem, tak? Na przykład spryskiwacz z alkoholem, żeby ładnie farba przylegała i nie schodziła i nie rysowała się. Kochani, ja mam tak samo pomalowane doniczki na garnek i już kilka lat mi służą i nic się z nimi nie dzieje. Także jest przetestowana ta farba, bo ona jest i do mebli, i do plastiku. Także ona naprawdę fajnie się sprawdza. Jestem z niej zadowolona i ją kupuję. I jest niedroga przede wszystkim, więc ja teraz trochę pomaluję. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj coś podziałamy w pracowni, co? Podziałamy. Bardzo Wam się podobało ostatnio korzeń na łące kwietnej. Bardzo byliście zachwyceni tą kompozycją. Może coś podobnego zrobię, więc muszę pochodzić, trochę pospacerować i może jakiś korzeń mi się uda znaleźć. Jeszcze dzisiaj na pewno pójdę na spacer, mi tam deszcz nie przeszkadza i się cieszę deszczem, ale niektóre rzeczy w deszczu nie można robić, jak na przykład malować. I ja pod dachem mogę malować, więc teraz sobie pomaluję, a później zobaczycie, oglądajcie, zobaczycie, co będzie się działo dalej. Działam. O, już dawno na tej ławeczce nie siedziałam. Fajna jest. Zapomniałam, że jest fajna. Dużo różnych fajnych miejsc mam, na których gdzieś tam przysiadam. Czy na fotelach, pod stodołem, tu pod pracownią. Pod pracownią kilka dni tu siedziałam, bo malowałam, jak widzieliście. Ale moi kochani, jak wpadłam w cuk malowania, nie uwierzycie, pół domu wymalowałam. Przez 2 dni, jak siadłam, to nie wychodziłam. Znaczy jak weszłam do domu, a zaczęło się tak niewinnie. Dlatego, że tutaj niedaleko w miasteczku mamy takie małe centrum handlowe i tam jest Sinsay, Pepco, Kik i Action. No i więc wiadomo, że no zobaczymy, co jest nowego w jakimś sklepie, a pojechałam tylko po farbę białą, bo mi się skończyła. Bo sufit w pracowni tutaj miałam pomalować w łazience po tym pożarze, robię tutaj teraz porządki, sprzątam. No i że mam taki czarny, odymiony sufit, mówię, a pojadę po białą farbę, to sobie pomaluję. No i słuchajcie, weszłam po farbę, a tam
Takie vintage, piękne kolory stoją. Nowość jakaś. Ja nie mogę, mówię nie. Widziałam taką oliwkę, taką pastelową oliwkę szarą. Taką, nie wiem jak ja to określiłam. Szarą, pastelową oliwkę. Ten zielony skradł mi moje serce. No nie uwierzycie, nie uwierzycie. Pół domu wymalowałam na to zielone. Ale jeszcze sobie tam balustradę od schodów pomalowałam. Okna sobie znaczy te takie, wiecie, wnęki okienne pomalowałam. Trochę w ganku jeszcze odświeżyłam i drzwi, i futryny. Więc po prostu jak zaczęłam malować, to jakiś szał. Zobaczcie jak to wygląda teraz. No ja jestem zachwycona, a mój mąż jest zadowolony, powiedział, że jest ładnie, więc to jest plus naprawdę duży, że jemu się to podobało. Więc idziemy do domu, pokażę wam jak to fajnie wyszło. Chodźcie. Fajnie, prawda? Super wyszło. Właśnie są teraz takie modne, takie pastelowe, ciemne kolory. Ja wiem, czy są modne, może są modne, może nie, ale mi się ogólnie bardzo spodobał. Taki klimat w tym naszym domu teraz wprowadza, jest naprawdę fajnie, podoba mi się. No i to wszystko, więcej już nie maluję, jeszcze zostało mi nieszczęsny sufit w łazience, którego nawet nie zaczęłam. Więc kochani, następne parę dni jeszcze będę tu malować. Ale to nie znaczy, że nic nie będę robić. Nie, moi drodzy, nie, u mnie tak nie ma. Ja jeszcze dzisiaj sobie będę sprzątać w domu, ale już mnie ciągnie, żeby coś wam pokazać, coś wam zrobić, jakąś fajną kompozycję, bo już składacie zamówienia na wszystkich świętych, już mam zamówienia, mam mój katalog z moimi zamówieniami, zapisuję wszystko szczegółowo i tak naprawdę już się zaczyna sierpień, więc to jest taki miesiąc na rozruch, żebyście się już zaczęli powoli budzić i zastanawiać, co będziecie zamawiać od września. Już ruszam właściwie z takim no, pędem zamówieniowym, bo ja, pamiętajcie, mam swoich klientów jeszcze po mojej kwiaciarni z okolic i z Łodzi, więc jest sporo tych klientów i ja ich naprawdę dosyć szybko robię, bo ja później ich zamówienia wywożę każdemu po kolei, tak? Więc to nie wysyłki, tylko rozwożę, więc ich jest sporo. A wy jesteście już światowi, taki przez internet, to wszystko zamawiacie, więc możecie dużo też wcześniej sobie zamówić na spokojnie. Od września rusza sklep internetowy, też postaram się zrobić jakieś tam fajne kompozycie i mam nadzieję, że dużo zrobię ich, ale nie wiem ile, jeszcze nie zaczęłam, bo to malowanie się kobieta wzięła, jak to baby, nie wiem czy tak wszystkie baby mają, czy tak tylko ja mam, że a tutaj tak ładnie to wygląda, to może jeszcze to machniemy i pół domu pomalowane. No ja tak mam, no masakra po prostu. A jeszcze teraz mi sprzątanie zostało, no bo przecież trzeba po tym posprzątać.
Ale fajnie już, bo tak świeżo, no już to już tak wiecie, tak na zimę będzie przytulnie. Już będzie sympatycznie, więc o, wracajmy do tematu, wracaj dziewczyno, wracaj do tematu. No więc, idziemy robić do pracowni fajną kompozycję, bo ja teraz byłam lepsza i znalazłam korzeń na spacerze z moimi piórkami, moimi małymi dziewczynkami. No i mąż mi go wyszlifował i przymocował do wieńca, więc tu będzie coś nietypowego, coś niestandardowego. Więc kochani, jak chcecie takie rzeczy, bo te wszystkie rzeczy z filmików, one od ręki schodzą, więc ich nie ma, po prostu ich nie ma. Jak chcecie, to zamawiajcie albo podobne, albo coś w tym stylu, albo po prostu kupujcie to, co jest. Ja Wam oczywiście napiszę, czy jeszcze jest, czy dostępne, czy może coś innego zrobię podobnego. Więc te rzeczy, jak robię na filmiku, już raczej się nie powtórzą, bo tych korzeni nie ma takich samych. Mogą być podobne z takich samych kwiatów, podobny korzeń na jakimś wianku, ale takich samych identycznych nigdy nie ma, bo to korzenie się różnią zawsze czymś. Więc ja tymczasem idę do pracowni, pokażę Wam, jakie dzisiaj fajne cudeńko będziemy tworzyć. Chodźcie! Więc zobaczcie, moi kochani, tak to wygląda. Znalazłam korzeń, mój mąż mi przymocował solidnie tutaj od spodu deską i teraz mogę tutaj tworzyć dzieło sztuki takie na tym korzeniu. A wianek? Co zrobię z wiankiem? Do wianka dorzucę jutę, żeby to pięknie ze sobą komponowało. Widzicie? Te kolory, one idealnie ze sobą komponują się. Ale oczywiście możecie sobie do takiego wianka wszystkie materiały, jakie macie dostępne, jutę, flizelinę, czy na przykład korę, czy liście, jakiegokolwiek liście, które Wam też pokazywałam, że można zrobić fajne dekoracje z liści. A ja dzisiaj właśnie tą jutą chcę obtoczyć, żeby tak fajnie natura ze sobą komponowała się. Można by było tu się pokusić o właśnie jakieś korę, dajmy na to, tak? Ale myślę, że to już by było za duża konkurencja dla mojego korzenia. Sama juta tutaj na pewno dużo zrobi. Więc owijam teraz jutą i zaraz zobaczycie, jaki będzie efekt. Spójrzcie. Czyż nie pięknie się to komponuje ze sobą? Prawda, że natura się broni? I do tego, jak dorzucę taką gamę kolorystyczną kwiatów, zobaczcie, po prostu cudo! To jest przepiękna kolorystyka, uwielbiam takie zestawienie kolorystyczne i do tego korzenia z jutą będzie idealnie tu pasowało. Więc moi kochani, ja tymczasem działam, tworzę, zapraszam do działania, do inspirowania się, również do zamawiania. Ja maila oczywiście na końcu filmiku podam, można już się zapisywać lub zamawiać. Także działajcie, twórzcie takie oto piękne dzieła sztuki. Dam troszkę styropianu tutaj, przykleję i przywiążę, żeby mogła mocować trochę tych kwiatów do styropianu, a resztę do mojego wianka po prostu.
No i spójrzcie, moi kochani, tak wygląda mój korzeń z wiankiem. Celowo tutaj do środka nic nie zrobiłam, ponieważ chodzi mi o to, żeby wstawić tu piękny znicz na przykład, albo dużą latarenkę jakąś fajną. Gdzieś tutaj miałam latarenkę. Mam taką latarenkę, co prawda ona jest za mała, ale zobaczcie, jakby taką większą, naturalną latarenkę tu wrzucić, to by było super. No fajnie, taką właśnie większą latarenkę, taką gdzieś, żeby wysokość była taka. I fajnie tutaj postawić taką latarenkę z nawet elektrycznymi bateriami i to na długo będzie pięknie to wyglądać. Taka kompozycja, zobaczcie, taka super kolorystyka. No jest po prostu piękna, taka rzeźka, świeża i już pod kątem wszystkich świętych, bo to kolory takie biskupi, fiolet i w ogóle taki pudrowy róż. No super wygląda to i ta natura, ten korzeń, który się tak tu wije na tym naturalnym wianku. Moi kochani, macie ochotę zamawiać? Zamawiajcie sobie właśnie taki piękny taka piękna latarenka tutaj idealnie będzie się komponować właśnie na tym wianku. Zamawiajcie, z maila podaję na dole. Inspirujcie się, twórzcie. Macie jeszcze dużo czasu. Ja nie mam, więc już te rzeczy wszystkie robię. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. I widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!